Jesteśmy w Fundacji Edukacji Społecznej, która od sierpnia prowadzi projekt mobilnego testowania na HIV, HCV i KIUE na ulicach Warszawy. Ponieważ w innych krajach Unii Europejskiej taki rodzaj testowania jest już powszechny i właściwie we wszystkich dużych miastach takie mobilne serwisy funkcjonują. Bardzo nam zależało w takiej szerszej koalicji też związanej z działalnością na rzecz profilaktyki HIV/AIDS, żeby w Polsce również taki serwis jeździł. Nasza oferta, ten projekt jest skierowany do specyficznych użytkowników, dlatego że postanowiliśmy zacząć od grupy najbardziej potrzebującej takiego serwisu, czyli osób, które są uzależnione, które są czynnymi użytkownikami, czyli są jakby w trakcie tego ciągu, bądź powiedzmy walczą, próbują wyjść z tego uzależnienia, i osoby, które niestety często są również bezdomne, w związku z czym żyją na ulicy. One nie mają dostępu do internetu, nie oglądają telewizji, więc taka informacja, że w ogóle takie badanie bezpłatnie jest robione, po prostu nigdy nie dotrze. Stąd właśnie Camper, który jeździ sobie na razie 3 razy w tygodniu po Warszawie, ale mamy nadzieję, że od przyszłego roku on będzie codziennie wyjeżdżał na ulicę naszego miasta. W przeciągu ostatniego miesiąca praktycznie 100 osób już skorzystało z naszego serwisu. Od kilku lat panował taki dyskurs na temat osób, które używają dożylnie narkotyków, że ich właściwie już nie ma, że dzisiaj to właściwie narkotyki się wciąga albo pije, przyjmuje w każdy inny sposób, ale te strzykawki i ci narkomani z lat 90. już zniknęli. Na pewno ci z lat 90. zniknęli. Część z nich jest na programach substytucyjnych i wróciło do normalnego życia. Część niestety nie udało się uratować, bo po prostu nie mieli dostępu do leczenia. Natomiast mamy kolejne grupy, które również stosują strzykawki do tego, żeby sobie wprowadzać substancje do organizmu. Częścią drugą projektu jest to, że nam zależy, żeby te osoby, które my znajdziemy na ulicy, wróciły albo do nas do FES-u, albo do prekursora do świetlicy. W związku z czym, jeżeli ktoś na przykład ma jakiś problem medyczny i nie za bardzo sobie radzi w systemie służby zdrowia, od razu dostaje od nas godzinę spotkania z pracownikiem socjalnym, który już jakby mu potem pomaga w załatwieniu tej sprawy. Druga część to są porady prawne, bo też tym osobom proponujemy to, że jeżeli mają jakiekolwiek sprawy w sądach, mają jakieś takie właśnie problemy prawne, to też co tydzień jest do ich dyspozycji prawnik, który po prostu im to pomaga załatwić, bądź jeżeli na przykład wydajemy dodatni wynik HIV-HCV, to taki prawnik też może pomóc w przygotowaniu odpowiednich pism i załatwieniu spraw związanych z leczeniem i też jakby zadbaniu o to, żeby taka osoba leczenie otrzymała. My sobie niesamowicie cenimy to, że partnerem w tym projekcie jest Fundacja Prekursor, która właściwie od 10 lat monitoruje w ogóle scenę czynnych użytkowników w Warszawie, ale też wie, co się dzieje w innych miastach i dużo wkłada w to, żeby serwis Drop-in, czyli taka świetlica, która działa od 9 do 17, spełniała międzynarodowe standardy, jeżeli chodzi o pomaganie osobom, które czynnie używają substancji. Ważne, żeby zauważyć, że użytkownicy tak czy inaczej zabezpieczali sprzęt. Nigdy nie jest tak, że gdzieś tam go wyrzucają, starają się, o ile mogą, mają w co go zapakować, więc zbieraliśmy w takich pojemnikach, jakie oni mieli dostępne pod ręką, ale teraz już od miesiąca dostają właśnie takie bezpieczne pojemniki. My je raz w tygodniu zbieramy, wymieniamy im na czysty sprzęt. Czysty sprzęt sobie przychodzą do kampera i wymieniają. Dodatkowo mogą zrobić sobie test na HIV, HCV, KIUE, wchodząc również do kampera. Dzisiaj pada deszcz, ale dlatego mamy kampera. Bezpiecznie, w cieple można się przebadać. Jesteśmy w kamperze. Za chwilę przetestuje się dokładnie w taki sam sposób, jak i osoby, które tutaj trafiają z ulicy. I teraz Agata powie nam, jakich formalności musimy dopełnić, zanim się to stanie. Z założenia rozmowa w kamperze ma być swobodna, koleżeńska i tak naprawdę w zależności od tego, w jakim stanie jest nasz klient, który tutaj przychodzi skorzystać z usługi, to dopasowujemy się. Czasami jeżeli jest na przykład pod wpływem substancji, jest mu trudno odpowiadać na pytania, no to się ograniczamy tylko do tych pytań najważniejszych. W innej sytuacji, jak osoba ma ochotę porozmawiać dłużej, opowiedzieć nam jakieś historie ze swojego życia, to razem z Małgosią słuchamy z zainteresowaniem i też jakby dbamy o ten komfort, żeby to było bardzo
takie przyjacielskie i żeby osoba nie stresowała się taką wizytą. W ankiecie mamy, takiej ankiecie, która jest anonimowa, tutaj tylko wprowadzamy kod. Mamy przede wszystkim pytania o historię brania, o to, czy osoba wcześniej wykonywała takie badania na HIV, HCV, KIUE oraz o to, czy zdarza jej się używać na przykład wspólnego sprzętu, czy zdarza jej się nie korzystać z prezerwatywy. Wtedy też proponujemy, żeby zaopatrzyła się u nas w igły, strzykawki, prezerwatywy. No i trzecia rzecz to jest to, że badamy, co tak naprawdę osoba bierze, tak? Czyli skąd zdobywa narkotyki, które przyjmuje, czy są to nowe substancje, czy są to klasyczne narkotyki i też czy na przykład ma wiedzę na temat tego, że jedne substancje bywają bardziej czyste i jakie duże zagrożenie niosą za sobą nowe substancje, jak na przykład mefedron, który jest powszechny w tej chwili na rynku warszawskim. Samo badanie polega na nakłuciu palca nakłuwaczem. Będę potrzebowała kropli krwi tak naprawdę na każdy test, żeby wykonać badanie. Są to testy płytkowe, wynik otrzymujemy od 5 do 10 minut na każde badanie. Po wykonaniu badania i po poinformowaniu klienta o wyniku staramy się też podpowiedzieć, co można dalej zrobić z tym wynikiem, gdzie może się udać dana osoba, aby uzyskać wsparcie czy pomoc. Także staramy się jakby tutaj zaopiekować troszkę daną osobą. Te osoby mają wiele chorób też toczących się, tak? Nie wszystkie są ubezpieczone, tak? Więc jakby jest ta trudność w znalezieniu jakby pomocy nawet w służbie zdrowia, tak? Więc jakby staramy się podejść do tego kompleksowo. Tutaj dużym wsparciem jest Fundacja Prekursor, która jakby prowadzi też te osoby i stara się im pomóc. Z naszym serwisem docieramy do grupy najbardziej wykluczonych osób wśród uzależnionych. Są to osoby doświadczające bezdomności, szkód zdrowotnych, społecznych. Na skutek tego nie docierają one do punktów redukcji szkód stacjonarnych. Nasi klienci mogą skorzystać tutaj z wymiany sprzętu, czyli wymienić, oddać zużyte strzykawki i igły, a uzyskać sprzęt sterylny. Również mogą skorzystać z pomocy w postaci środków opatrunkowych, bandaży, gazików. Co jest ważne dla naszych klientów, to również wsparcie i pomoc w postaci interwencji socjalnych. Są to osoby często nieposiadające ani dowodu osobistego, z tego powodu też nie posiadające ubezpieczenia. Nie trafiają one do ośrodków pomocy społecznej ze względu na swoje wykluczenie, tak? Na charakter i styl życia, który się skupia wyłącznie wokół zdobywania środków odurzających. System w ogóle działania w redukcji szkód i to, że my rozdajemy igły i strzykawki, i to, że jakby pomagamy osobom, które są głęboko uzależnione czynnie, budzi często kontrowersje. Chciałabym też na koniec się do tego odwołać, dlatego że czasami słyszymy, że po co narkomanom dawać igły i strzykawki, to jest wspomaganie ich wyborów życiowych, to jest ich wina. Uzależnienie jest chorobą i jest tak definiowane nie przez nas jako pracowników redukcji szkód, tylko przez Międzynarodową Organizację Zdrowia. Według prawa, które jest w Polsce, trzeba je leczyć i jedną z form leczenia jest też zadbanie o ich zdrowie, jeżeli chodzi o profilaktykę chorób zakaźnych. W związku z czym wymiana igieł i strzykawek i serwis redukcji szkód powoduje, że te osoby mają lepszą kondycję zdrowotną, bardziej dbają o to, w jaki sposób przyjmują substancje, a to się bezpośrednio przekłada na bezpieczeństwo całej społeczności lokalnej.